Dziś obok mnie wyczekiwany samochód przez wielu Polaków. Oto Jaycu-7, a więc kolejny chiński samochód, który planuje zawojować polski rynek. Auto wyróżnia się stylistycznie, jednak jego ogromnym plusem jest silnik benzynowy, a więc nie jest to kolejny chiński elektryk, tylko faktycznie SUV z prawdziwym silnikiem benzynowym. W tym materiale pokrótce omówię ten samochód i sprawdzimy, jak jeździ się tym samochodem podczas pierwszych jazd w Polsce. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody, a jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Stylistyka Jaycu-7 jest bardzo kwadratowa i wyróżniająca się na tle innych samochodów oferowanych na naszym rynku. Auto ma przeogromną atrapę chłodnicy z ciekawymi pionowymi żeberkami oraz centralnie ogromnym przeliterowanym napisem Jaycu. Również światła na górze. Oczywiście one są w technologii LEDowej, a więc światła dzienne na górze, na dole światła mijania i drogowe, a światła przeciwmgielne są centralnie ukryte w zderzaku. Wiele wyraźnych przetłoczeń, jednak dość skromnych na tle tego, jak wygląda to w innych samochodach. Na bokach prawdziwe przeloty powietrza i również dość prosta maska, jedynie z wyraźnym przetłoczeniem w tym miejscu. Bardzo masywny, muskularny przód i ja widzę w tym samochodzie troszeczkę nawiązań do samochodów koreańskich, a stylistycznie również można go troszeczkę przyrównać do Land Rovera Defender. Bok pojazdu również bardzo pudełkowaty kształt, jednak na początku felgi dość ciekawy wzór, 19 cali, które występują w tym samochodzie całkowicie w standardzie. Również mamy plastikowe nakładki na nadkola. Podobają mi się czarne obudowy lusterek, które mają również zawinięcie w kolorze srebrnym i również słupek A w kolorze czarnym. A sama bryła nadwozia, tak jak powiedziałem wcześniej, mocno pudełkowaty kształt, ostre linie, wiele wyraźnych przetłoczeń i jednak całościowo jest to naprawdę prosty design tego samochodu. To, co podoba mi się w tym samochodzie, to również wysuwane klamki, również progi ciekawie wykończone w kolorze czarnym na dole, a słupek C ma słupek C i D, ponieważ jest tutaj faktycznie szyba, ciekawe wykończenie, zawinięcia dodatkowe, przetłoczenia, prezentuje się to naprawdę bardzo pozytywnie, a tył pojazdu również dość prosty, jednak już troszeczkę spokojniejszy względem tego, co widzieliśmy z przodu pojazdu. A więc skromne światła główne, oczywiście w technologii LEDowej i to, co podoba mi się w tym samochodzie, to wzór zaokrąglonych prostokątów. Ten wzór mogliście widzieć również wcześniej, jednak najciekawiej prezentuje się on właśnie z tyłu, gdzie mamy kierunkowskazy takim naprzemiennym kształtem podświetlanych prostokątów. Tylne światła są scalone podświetlaną belką i również w tym miejscu znajdziemy zabudowane oznaczenie Jaycu centralnie. Oznaczenie modelu, a więc model 7, jednak oznaczone jako Jaycu-7 po lewej stronie, a po prawej stronie mamy dodatkowe oznaczenie AWD, gdy mamy odmianę off-road jak naszą, a więc z napędem na wszystkie koła. Zderzak wielowarstwowy, ciekawie wykończony, jednak niestety to są jedynie atrapy końcówek układu wydechowego. Prawdziwy wydech jest jedynie po prawej stronie pod zderzakiem. Klapa bagażnika unosi się elektrycznie, jeśli dobrze pamiętam, otwiera się ona elektrycznie już w standardzie. Gdy mamy wersję off-road, to pojemność bagażnika jest pomniejszona do 480 litrów z uwagi właśnie na napęd na wszystkie koła oraz powiększony zbiornik paliwa do 57 litrów. A sam bagażnik jak najbardziej w porządku, minimalny próg załadunkowy, niemalże nieistniejący. Z praktycznych rozwiązań znajdziemy gniazdko 12 V po lewej stronie, oświetlenie w technologii LEDowej również tylko po lewej stronie. Są również haczyki, one są natomiast po obu stronach, a więc drugie znajdziemy po prawej stronie. I to, co podoba mi się w tym samochodzie, to pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe, a więc element wyposażenia oczekiwany przez wielu klientów, a niestety coraz większa liczba samochodów ma jedynie zestaw naprawczy. Roleta bagażnika demontowalna jest bardzo prosty sposób, a więc wystarczy ją pociągnąć i już możemy ją zdemontować. Niestety oparcia tylnej kanapy składamy wyłącznie ręcznie, a więc musimy zrobić to
po prostu klasycznie. Jest to jednak natomiast bardzo proste, wystarczy pociągnąć ten element i już mamy oparcie złożone, więc nie jest to jakkolwiek skomplikowana czynność. I to, co podoba mi się po złożeniu oparć tylnej kanapy, to mamy niemalże idealnie równą i płaską podłogę bagażnika, a pojemność bagażnika w wersji offroad to 1265 litrów, a więc rewelacji nie ma, jednak w tym segmencie wciąż naprawdę bardzo pozytywnie. I witam Was we wnętrzu nowego JQ7. Wnętrzu, które jest bardzo mocno futurystyczne, głównie z powodu tego ogromnego wyświetlacza, który ma przekątną 14,8 cala, jednak jest on powiększony względem zupełnie podstawowego modelu, który ma ekran o rozmiarze 13,2 cala. Jednak prezentuje się to naprawdę bardzo futurystycznie. Za chwilkę do niego wrócimy i omówimy więcej szczegółów. Jednak jeśli chodzi o samą wnętrze, deska wielowarstwowa prezentuje się naprawdę przyjemnie, miękkie wykończenie jak najbardziej w porządku. Znaczy jest miękkie, ale bardziej twarde niż miękkie. Ta górna część troszeczkę miękka, tutaj jest w porządku, jednak na dole tutaj już to wszystko to są niestety twarde plastiki, również na drzwiach. Trochę miękkie, jednak bardziej twarde wykończenie, jednak jak najbardziej w porządku. Choć muszę przyznać, że pomimo, że jakość materiałów, może nie tyle jakość materiałów, co przyjemność w dotyku. Nie są one może najlepsze pod tym względem, jednak spasowanie, to wszystko prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Za kierownicą w standardzie mamy wyświetlacz o rozmiarze 10,25 cala, który jest całkowicie w standardzie. Zastępuje on klasyczne zegary w tym samochodzie, a więc wyświetla nam wszystkie podstawowe informacje, co dzieje się w tym momencie z samochodem, a więc prędkościomierz, informacje z komputera pokładowego, muzyka, to wszystko wyświetla się bezpośrednio za kierownicą na takim dodatkowym wyświetlaczu. Tunel środkowy, a więc masywny, naprawdę porządnie zabudowany. Z przodu znajdziemy dedykowane miejsce na smartfon z ładowarką indukcyjną o wydajności aż 50 W, a więc jeśli Wasze urządzenie obsługuje ładowanie z taką mocą, to jest to naprawdę bardzo wysoka wartość i wydaje mi się, że JQ7 w tym momencie ma najmocniejszą ładowarkę indukcyjną z wszystkich samochodów na rynku w Europie. Nie spotkałem się z samochodem, który ma tak wydajną ładowarkę indukcyjną. Obok drugie małe miejsce, więc spokojnie odłożymy tutaj smartfon. Dwa miejsca na napoje, dedykowane miejsce również, aby pionowo na przykład odłożyć smartfon, co jest jak najbardziej na plus. Wybierak kierunku jazdy, dalej mamy przełącznik od trybów jazdy, skrót do klimatyzacji, wyłączenie ekranu, nawiew na przednią szybę oraz oczywiście skróty do podgrzewania foteli i włączenia świateł awaryjnych, jednak cały panel od klimatyzacji sterujemy oczywiście przez wyświetlacz systemu inforozrywki. Temperaturę możemy od razu przełączyć poprzez tę belkę na dole, jednak klikając ikonkę wentylatora mamy cały panel od klimatyzacji. Oczywiście jest ona dwustrefowa już w standardzie, jest ona również automatyczna, możemy to również dostosować oczywiście według naszych upodobań, a w trybie offroad mamy również w standardzie podgrzewaną przednią szybę i dedykowany przycisk do jej uruchomienia. Poprzez ten panel również możemy sterować ogrzewaniem foteli przednich oraz tylnej kanapy, gdy mamy wersję offroad, ponieważ podgrzewana tylna kanapa jest tylko w topowej wersji wyposażenia, i również wentylacją foteli przednich. Mamy również zakładkę ustawienia, gdzie możemy dostosować ten samochód, aby na przykład oczyszczał automatycznie powietrze, czy usuwał zamglenie szyby czołowej, więc bardzo ciekawe ustawienia, szybko dostępne, jednak pełne ustawienia tego samochodu są po prostu przeogromne. A więc system, jak widzicie, jest mocno podobny do tego, co możemy zobaczyć na przykład w samochodach Tesli czy marki Polestar, a więc na początek szybka kontrola, podstawowe skróty, a więc blokada drzwi, klapa bagażnika, to wszystko, jak tryby jazdy mamy szybkim panelem na samym początku. Są szczegółowe ustawienia tego samochodu, a więc jest tego naprawdę bardzo dużo, jak ustawienia wyświetlacza przeziernego, czy ogromny panel z asystentami, ponieważ w tym samochodzie jest ogromna ilość systemów bezpieczeństwa i ciężko byłoby je wszystkie wymienić. Jednak oczywiście jest asystent ograniczenia prędkości, który od razu wyłączymy w tym samochodzie, i są również inne ustawienia, jak na przykład czujnik martwego pola, czy oczywiście Line Assist, który również w tym samochodzie wyłączymy. A więc jest tego tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jednak to, co podoba mi się najbardziej w tym samochodzie, to mamy Apple CarPlay i Android Auto całkowicie bezprzewodowo i wyświetla się ono również na cały wyświetlacz. Więc teraz, gdy połączę się z moim urządzeniem mobilnym, chwileczkę to musi potrwać niestety, to jak widzicie Apple CarPlay wyświetla się na cały wyświetlacz. Z jednej strony jest to troszeczkę wada, ponieważ nie mamy w tym momencie już nawet panelu od klimatyzacji, jednak gdy włączymy nawigację i chcemy mieć mapę,
jest ona naprawdę imponujących wręcz rozmiarów. Jednak oczywiście, jeśli potrzebujemy szybko zmienić temperaturę, wystarczy kliknąć przycisk AC w tunelu środkowym i pojawi nam się cały panel od klimatyzacji, więc jak najbardziej w porządku. Ilość miejsca na nogi mieszczę się bez najmniejszego problemu, na wysokość również jest w porządku. Na pokładzie tego samochodu znajdziemy 6 głośników systemu multimedialnego w standardzie, a w wersji off-road jest to system brandowany przez markę Sony i mamy dodatkowe 2 głośniki. Dach panoramiczny również w standardzie i to, co na dobrą sprawę, to co warto powiedzieć o tym samochodzie, to mamy 2 wersje wyposażenia i nie mamy już wyposażenia dodatkowego, a więc wszystko, co widzicie w tym samochodzie, to jest topowa wersja wyposażenia off-road i wszystko jest w tym samochodzie w standardzie. Kierownica spłaszczoną u dołu, troszeczkę bardziej sportowa, z przyciskami funkcyjnymi centralnie i są to fizyczne przyciski. Jest to oczywiście jeden taki panel, jednak mamy faktycznie, dotykamy i klika się to jak w każdym normalnym samochodzie, więc jak najbardziej na plus. Podłokietnik minimalny, schowek, niestety nie mamy tutaj żadnych portów USB, one są schowane w dodatkowym schowku pod konsolą centralną i mamy starszy port USB typu A oraz złącze nowego typu USB-C. Jest również gniazdko 12V. To, co nie podoba mi się natomiast w tym samochodzie, to fotel pasażera, a raczej jego skonfigurowanie, ponieważ w odróżnieniu od fotela kierowcy nie ma on regulacji wysokości, a jego standardowa pozycja jest niesamowicie wysoka. Jadąc tym samochodem kilka kilometrów jako pasażer, czułem się niesamowicie nieprzyjemnie, ponieważ powiedzmy, dostosując się tak jak jest fotel pasażera, to pozycja standardowa jest w przybliżeniu taka. A więc osoby 1,85 m de facto się mieszczą, jednak pozycja jest po prostu nieprzyjemna. A przechodząc do drugiego rzędu siedzeń, po pierwsze ilość miejsca, jak najbardziej w porządku, mieszczę się bez najmniejszego problemu również na wysokość. Z praktycznych rozwiązań mamy nawiew od klimatyzacji centralnie, również schowki w oparciach przednich foteli, które są podwójne, a więc mamy duży schowek i małe schowki na smartfony. Są 2 gniazda USB, jedno starszego, drugie nowszego typu. I to, co podoba mi się w tym samochodzie, to skrajne miejsca tylnej kanapy są podgrzewane, a więc mamy dodatkowe przełączniki w tunelu środkowym. Skrajne miejsca oczywiście mają Isofixy i jest również podłokietnik z 2 miejscami na napoje, które są wysunięte do przodu, jednak nie do końca. Całościowo jak najbardziej w porządku. Podłokietnik jest na dokładnie tej samej wysokości, co ten w drzwiach. Jakość wykonania podobnie jak z przodu. Minimalnie miękki materiał na górze, jednak bardziej twardy niż miękki. Dalej mamy ten element aluminiowy, podobnie jak z przodu. Jest oczywiście podświetlenie ambientowe, jak najbardziej w porządku. Jest również panoramiczny dach, który w tym samochodzie jest w standardzie. Sięga on aż do tylnej kanapy. Całościowo pozycja jak najbardziej w porządku, jednak minimalnie, jak widzicie, moje uda są uniesione, a więc tylna kanapa nie do końca dobrze jest wyprofilowana. Jednak całościowo jest naprawdę bardzo pozytywnie. Jestem pozytywnie również zaskoczony, co oferuje JQ7 w drugim rzędzie siedzeń. Przechodząc do danych technicznych JQ7, to aktualnie jest on dostępny tylko z jednym układem napędowym, a więc 4-cylindrowy silnik 1.6 turbo doładowany konstrukcji Chery, a więc nie jest to jakikolwiek inny silnik o nazwie TGDI, który możecie kojarzyć na przykład z modeli Hyundai'a i Kii. Ma on 147 koni mechanicznych i 275 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Niestety jego osiągi nie są rewelacyjne, ponieważ czas do setki w takiej wersji jak nasza, a więc napędem na wszystkie koła, to aż 11,4 sekundy. Prędkość maksymalna jest natomiast ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę. I dziś niestety nie sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Jednak zachęcam Cię już teraz do subskrypcji kanału, ponieważ ten samochód pojawi się u nas w standardowym teście, a więc zobaczymy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego i sprawdzimy również jego spalanie na dłuższym dystansie. A dziś porozmawiajmy, jak tym samochodem się jeździ, ponieważ jest to samochód, który z założenia w takiej wersji, która o dziwo nazywa się off-road i ma podobno bardzo duże możliwości off-roadowe, i to sprawdzimy również następnym razem, jest samochodem, który został stworzony, by być uniwersalnym samochodem zarówno do miasta, jak i jazdę w trasie. Ten samochód ma zużywać około 8 litrów paliwa w cyklu
mieszanym, jednak również ciężko jest mi się odnieść podczas pierwszych jazd na premierze tego samochodu, ile ten samochód de facto zużywa paliwa. Jednak zresetował nam się komputer pokładowy, gdy ruszyliśmy z naszego miejsca nagrania, a więc zobaczymy, ile podczas naszej takiej krótkiej przejażdżki ten samochód zużyje paliwa. Choć według producenta ma być to około 8 litrów w cyklu mieszanym. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z jazdy, to wygłuszenie jest na, powiedzmy, dobrym poziomie, nie jest rewelacyjne, jednak również ciężko jest mi się do niego po prostu przyczepić. Widoczność również, słupek A dość szeroki, również widoczność przez tylną szybę na dość przeciętnym, powiedziałbym, poziomie, jednak całościowo jest jak najbardziej w porządku. Układ kierowniczy precyzyjnie przekazuje mi informacje, co dzieje się z przednimi kołami. Być może jest taka minimalna zwłoka, jednak jest jak najbardziej w porządku. To, co irytuje mnie w tym samochodzie za każdym razem, gdy do niego wsiadam, to trzeba powyłączać te wszystkie systemy, te wszystkie Pikachu, jak to czasem się o tym zabawnie mówi, a więc wyłączmy Lane Assist i wyłączmy również informacje o ograniczeniach prędkości, ponieważ nie zawsze on rozpoznaje te prędkości poprawnie. Zawieszenie, próg zwalniający. No niestety było go czuć bardzo wyraźnie. Zawieszenie jest mocno twarde i myślę, że to jest największa wada tego samochodu, że zawieszenie jest mocno sztywne. Być może będzie się to lepiej sprawdzać, gdy będziemy jeździć na drogach nieutwardzonych, jednak codzienna jazda w mieście może być po prostu dość niekomfortowa. Choć mam nadzieję, że również w wersji, co nazywa się ładnie komfort, jest to troszeczkę lepiej zestrojone zawieszenie, jednak w naszym dzisiejszym samochodzie działa to mocno przeciętnie. W Jaycu 7 mamy wiele trybów jazdy, które są dodatkowo jeszcze wyposażone w kolejne, gdy mamy wersję wyposażenia off-road, a więc podstawowym trybem jazdy jest oczywiście tryb Eco, jest również tryb sportowy, normalny, śnieg, błoto, piasek i pełny tryb off-roadowy, który ma nas wspomagać podczas jazdy w ciężkim terenie. Mam nadzieję, że wkrótce sprawdzimy możliwości tego samochodu, jak on faktycznie się sprawdza podczas jazdy mocno ciężkim terenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jednak mam w planach taki materiał, więc również zachęcam do subskrypcji kanału, aby Was ten materiał nie ominął. Pozycja za kierownicą jest jak najbardziej w porządku, choć tak troszeczkę bardziej się dostosowując, jest naprawdę ok. Zakres regulacji kierownicy również w porządku, więc pierwszy odbiór tego samochodu jest mocno pozytywny i pozytywna jest również cena tego samochodu, ponieważ Jaycu 7 zaczyna się w Polsce od 140 000 złotych i w standardzie otrzymujemy naprawdę bardzo bogate wyposażenie, włącznie z dwustrefową klimatyzacją, przyciemnionymi tylnymi szybami, elektrycznie regulowanym fotelem kierowcy i chyba pasażera również. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, jednak dopłacając do wersji off-road, a więc cena już 158 000 złotych. Wyposażenie jest naprawdę imponujące, ponieważ mamy fotele włącznie z wentylacją i co najważniejsze oczywiście napęd na wszystkie koła. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, również zbiornik paliwa jest 6 litrów większy, jednak bagażnik sam w sobie troszeczkę mniejszy. Całościowo, jako pierwsze wrażenia z jazd testowych tym samochodem, odbieram auto mocno pozytywnie, tak jak powiedziałem Wam wcześniej. Auto jest przeogromne, bardzo praktyczne, bardzo pakowne, bogato wyposażone, no i wciąż naprawdę przyjemną ceną. Jak wypada na tle Omody 5? Myślę, że jest to zupełnie inny samochód do zupełnie innego grona kierowców, do osób, które potrzebują samochód troszeczkę bardziej cywilizowany, bardziej praktyczny i wielozadaniowy. Omoda 5 jest samochodem bardziej do miasta, myślę, a Jaycu 7 jest samochodem większym, z założenia bardziej komfortowym, choć to zawieszenie mocno mi nie pasuje. Jazda na łukach jak najbardziej w porządku. Reakcja również jest ok. Sprawdźmy go poza terenem zabudowanym. 50 na godzinę i gaz w podłogę. Spora zwłoka w reakcji. Jak już zaczął przyspieszać, no to powiedzmy, że mu to nawet sprawnie idzie. Szybciej na łuku. Jak najbardziej w porządku. Wiesz, wybieranie nierówności przy tej prędkości, powiedzmy, jest słyszalne, jednak nie jest nawet za bardzo niekomfortowe. Spodziewałem się, że będzie gorzej z uwagi na twardość tego zawieszenia, jednak jest, powiedziałbym, w porządku. No i oczywiście zużycie paliwa po naszej
krótkiej jeździe testowej. Jest to 7,4 litra na każde 100 km przy średniej prędkości 42 km na godzinę, więc również wynik jak najbardziej, myślę, w porządku, zbliżony do tego i nawet niższy niż to, co podaje producent. Jednak oczywiście to była jazda ekstremalnie spokojna. Jednak tak jak powiedziałem wcześniej, do tematu zużycia paliwa wrócimy podczas pełnego testu tego samochodu za jakiś czas. Jednak na ten moment około 7,5 litra na każde 100 km wypada naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Moje pierwsze wrażenia z jazd testowych JQ7 w Polsce są bardzo pozytywne. Myślę, że jeśli zastanawiacie się tym samochodem, polecam jazdę testową, ponieważ może się okazać, że ten samochód kupi Was tak samo jak mnie. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze lepszy, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat JQ7 w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!